Cześć! Jednym z najczęściej pojawiających się i najbardziej uciążliwych kłopotów związanych z wodą jest jej nieodpowiedni zapach. Na ten problem narzekają osoby korzystające zarówno z wody z własnego ujęcia, jak i z wodociągów. Powodów może być wiele, ale dzisiaj przybliżę Wam te najpopularniejsze. Zapraszam Was do oglądania. Nieprzyjemny zapach wody to spory problem, który często całkowicie uniemożliwia korzystanie z wody. Zazwyczaj nie występuje samodzielnie, lecz jest związany z obecnością innych niepożądanych substancji. Choć mówi się o nim głównie w kontekście własnego ujęcia, to może się pojawić nawet w czystej wodzie pochodzącej z wodociągów. Jedynie przyczyny mogą być różne. Choć użytkownicy zazwyczaj po prostu skarżą się, że woda ma brzydki zapach, to w rzeczywistości nie można mówić o jego jednym rodzaju. Badacze wyróżniają 3 podstawowe grupy zapachowe: zapachy roślinne, zapachy gnilne oraz zapachy specyficzne. Mimo znacznego rozwoju technologii do określania tego parametru organoleptycznego nadal stosuje się węch. Laborant na podstawie wrażeń zapachowych podczas analizy ocenia nie tylko źródło pochodzenia zapachu, ale i jego intensywność w 5-stopniowej skali. Próbkę wody bada się w temperaturze pokojowej oraz podgrzewając ją. Według obowiązujących standardów woda pitna nie powinna wykazywać ani zapachów gnilnych, ani specyficznych. Może natomiast charakteryzować się bardzo delikatnym zapachem roślinnym. Zapach chemiczny lub inaczej specyficzny jest powodowany przez wprowadzenie obcej substancji do wody. Na przykład nadmiar środków do dezynfekcji może skutkować charakterystycznym zapachem chloru. Z kolei zapach kojarzony z olejami lub benzyną świadczy o dostaniu się do wody tego typu substancji. Studnia może być po prostu nieszczelna. Przyczyną niewłaściwego gnilnego zapachu wody są najczęściej albo wypłukiwany z gruntów i skał siarkowodór lub amoniak, albo produkty rozkładu substancji organicznych i nieorganicznych przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych. Bakterie te mogą się znajdować zarówno w studni, jak i w instalacji. Jeżeli woda ze studni nie posiada nieprzyjemnego zapachu, a woda w kranie ma intensywny, oznacza to, że w instalacji doszło do rozwoju bakterii. Te najczęściej namnażają się w zbiorniku na ciepłą wodę lub w podgrzewaczu. Podwyższona temperatura oraz brak tlenu sprzyjają rozwojowi bakterii beztlenowych. Sposób usuwania zapachu zależy od jego pochodzenia. W przypadku zapachów specyficznych konieczna jest eliminacja substancji odpowiedzialnych za zapach poprzez uszczelnienie studni, jeśli tu leży przyczyna problemu, lub np. adsorpcję substancji ropopochodnych lub chloru na urządzeniach typu Ecoperla Carbotower. W przypadku zapachów gnilnych, a w szczególności siarkowodoru, najskuteczniejszą metodą zwalczania kłopotu jest napowietrzanie. Dostarczany do wody wraz z powietrzem tlen zapewnia utlenienie zredukowanych nieprzyjemnych substancji. Tlen uniemożliwia również rozwój bakterii tlenowych. Napowietrzanie może być prowadzone przy pomocy sprężarki lub zwężki napowietrzającej. Konieczny jest wtedy zbiornik hydroforowy bezprzeponowy. W naszej ofercie znajdziecie również system umożliwiający napowietrzenie wody bez konieczności korzystania ze zbiornika bezprzeponowego. Jest nim Ecoperla Oxytower, który sam napowietrza wodę oraz usuwa żelazo i mangan. Jednak warto mieć na uwadze, że takie rozwiązanie jest odpowiednie tylko dla wody o odpowiednich parametrach. Zapach związany z obecnością azotu amonowego najskuteczniej eliminowany jest przez urządzenia typu Ecoperla Multitower. Jeśli przyczyną nieprzyjemnych zapachów są mikroorganizmy, najskuteczniej jest zastosować lampę UV i zdezynfekować instalację. Ponieważ rozpuszczalność gazów maleje wraz ze wzrostem temperatury, niekiedy zapach jest znacznie bardziej wyczuwalny w wodzie ciepłej niż w zimnej. Zdarza się, że woda zimna jest czysta i bez zapachu, a woda ciepła ma nieprzyjemny gnilny zapach. W tym przypadku problem może stanowić anoda magnezowa w podgrzewaczu wody, szczególnie w przypadku wody miękkiej. Pomocne może być wtedy okresowe przegrzanie podgrzewacza wody lub niestety wymiana anody na tytanową. Źródła nieodpowiedniego zapachu wody są naprawdę różne. Główną przyczynę czasem trudno odnaleźć samodzielnie. Ze względu na uciążliwość problemu zdecydowanie warto poszukać skutecznego sposobu na jego zwalczanie. Ode mnie to już wszystko. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i kliknięcia łapki w górę pod tym materiałem. Jeżeli Twoja woda ma nietypowy zapach, napisz na pomoc@ecoperla.pl. Do zobaczenia!